Witam Was wszyscy moi przyjaciele, widzowie. Witam Was wszystkich serdecznie, hodowczynie i hodowców. Nie wiem, kiedy ten filmik się wyemituje. Jak ponakręcam, jestem przy gołąbkach. Tutaj gołąbki, o, goni tam na jajeczka, goni dziewczynę. To jest syn 901 z 2015 roku. Ochoczo ją goni, czyli 10-latek. Tu w ogóle jest więcej takich eksperymentów, bo tu najmłodszy jest 2,18 rocznik, samiec. Tam jest jego brat 2,14 rocznik. 2,14 rocznik, jak się kręci wesolutko. 2,14 rocznik, czyli 11-latek. Tu się kręci 2,17 rocznik. Jeden z młodzieńców, po 2,18, czyli 7-latki. Tu są najmłodsze. O, jak sobie te stare dziadki. Tam jest 2,16 rocznik. O, grucha sobie. I tak to u nich tutaj wygląda. Do wody dostają, a wypiły już wodę. Tu mają pojniczek z wodą. Muszę zastosować wodę. Do wody dostają samiczki na rozlatanie. Tu jest sztol, 2,17 rocznik. I tu też 2,17 rocznik Kubuś. Tu 2016. To jest 62 Zenkę, a tam syn Van Luna 2,17. To te, co wyszły. A koło domu praca wre, traktor jeździ. Ogólne tu takie pobojowisko porobiłem, bo obcinałem drzewka obcinałem owocowe. Nie wiem, na ile dobrze, na ile umiałem, na tyle je obciąłem, żeby tutaj bardziej przewiew gołębie miały. A druga sprawa, chodzi mi, żeby te owoce z ręki brać, a nie wspinać się po drabinie. I mocna rzeźnia była. A tu towarzystwo grucha. O, ostro. Wodę macie, czy woda wypita? Woda też wypita. No to będzie trzeba wodę zapodać moim sposobem przez koneweczce do wody teraz. Zakwaszacz i preparat na skrzydła, na zrywanie skrzydeł dla lotników. Wołam gołąbki, a tu taki widoczek. Chyba dwie samice razem, albo facet ma dwie samice. A tu już patrzę, ładnie jak weszłem, mówię fajnie. Tam jeszcze nie, a tu w bok patrzę, 4 jajka. No to ładnie żeście mnie załatwiły, powiem szczerze. Moje gołąbeczki, ładnie żeście ze mną pojechały. Tu jest przedział roczniaków. Tak się dzieje, one tak będą za mamki. Będą chowały, więc spoko, ale niezłe. A się zdziwiłem, teraz patrzę, 1, 2, 4. No, takie tutaj batalie. A tutaj, moi drodzy, w gołębniku rozpłodowym sypię karmę i obrączkujemy młodziaki, bo nie zdążyłem. Wczoraj zadzwonił mi miły znajomy i po prostu 2 godziny ponad przegadaliśmy i nie zdążyłem zaobrączkować, bo się już noc zrobiła. Jak widzicie, tutaj przed puszczeniem w pary nie sprzątałem specjalnie, mają jak mają. Daję to mleczko moje i młodziaki, młodziaki jak luseczki. Jedni myśleli, że wszystko miałoby pozdychać. Kurde, jak ja was teraz zaobrączkuję, to już muszę zaobrączkować. Wiaderko do siedzenia. O, jak wygodnie sobie usiadłem. A ja muszę zaobrączkować tutaj 3 młódki już w tym roku zaobrączkowane.
I kolejne, które muszę poobrączkować, pójdą może, ale o jaki gamonie, mimo że się nie sprząta. Tutaj mamy obrączki, muszę znaleźć numer, 504 tu jest i 505 gdzieś. Kurde, aż nawet się boję, że czy nie za późno. Znaczy, dobra, obrączkujemy póki muszę, bo jeszcze dzisiaj mam coś do załatwienia. Te białasy, one mają zawsze grube nogi, ale chyba samce będą piękne. Jakie. No zarąbiste są. Zarąbiste naprawdę. No, ale się wyginają. Widzicie? Tutaj 505 i 504 zaraz znalazłem. Drugi tam walczy w gnieździe. Drugi tutaj się czeka na swoją kolej. Obrączkowane 504, 505. Jak ja to obrączkowałem, że cię na lewą nogę zaobrączkowałem? Jak ja to zrobiłem? Ale jaja. 504, a ty na drugą nogę, no dobra. A ta para dużo samcy wydaje, to mogą być, albo to będzie samica, jeszcze 505, no to będą dwa samce zaś. Dobra, już was nie męczę. O, takie eleganckie młodziaki. Co ciekawego jeszcze powiem co do tamtej parki młódków, to matka to jest oryginał Ludoclassens Holenderka, kupiona przeze mnie, a ojciec to jest syn szaleńca. A tutaj kolejna dwójka i tu kolejny syn szaleńca, tym razem na samiczkę, która mi wydała, sama była dobrą lotniczką, ale wydała trzecią lotniczkę okręgu. Także też są młode, też obrączkuję. Także po kolei będę obrączkował te młodziaki. Nie będę wszystkich obrączkowań nagrywał, ale taka tu robota z obrączkowaniem młodych. O. I muszę teraz uważać na te nogi. Tak to wygląda. Tam białas to jeden lewy wyszedł. Tu te dwa zaobrączkowane, może to będą nawet samiczki. Też widać zdrowe, młode. Ktoś tam mówił, że mi pozdycha. O, mama przyszła, właśnie ta Holenderka. Mama przyszła karmić. A, tam też jest młody. Tam jest młody rudy. Brat lotnika, już widzę. Brat lotnika najlepszego oddziału z 2020 roku. Tam w tle, nie wiem czy widać. A Holenderka uciekła. No, od nich tata już kapitalne młode dał. Takie co były za roczniaka, nawet 7, 8, 10 konkursów robią. Także rewelka. Tu już taki bydlaczek. Niestety jeden. Może będzie połowy rudy. A już dobrze go zauważyłem. O, jednak te białe nie są największe. Tu jest jeszcze większy amoń. Będzie połowy rudy, taki jaśniutki. Drugi się nie wykluł, jest jeden. Kolejne dwa młode, ich tata to brat 7. lotniczki Polski. To brat 7. lotniczki Polski, sam super leciał i przełożyłem go do rozpłodu. I tu są takie młodziaki. Idę lać wodę, bo chcą pić. Nie będę wam pokazywał obrączkowania wszystkich młodych. Tak, szykujemy nasze mleczko. Nasze mleczko szykujemy. Zaraz tu gołąbki go dostaną. Podaję go, akurat 30 ml. Może się da to ładnie nalać, żeby mi się nie rozwaliło. Na konewkę. Takie to ma konsystencję. Podaje się od
Od ilu? Tu jest napisane od 2 do 5 ml. Ja to podaję gołębiom. O. Tak. Teraz naleję wodę. Jedyną rzeczą, z jaką nie można tego łączyć, jest to zakwaszacz, bo ono można łączyć właśnie z innymi produktami, co chcę uczynić, bo chcę im też dać coś wspomagająco, elektrolity. Chowają młode, to jak najbardziej im tutaj dołożymy. Widzicie, elegancko, żeby było dobrze. Taką wodę, karma nasypana, podajemy do pojniczków. Jedną ręką ciężko i to piją moje gołąbki, które chowają młode. Widzieliście, jedni twierdzą, że jest wielgachny syf, a młode jak kluseczki. Żadnych kuracji na rzęsiska, niczego nie robiłem. Szczepiłem stare gołębie i to jest cała rzecz, jaką robię ze starymi gołębiami. Były oczywiście szczepienia wszystkie wykonane. I tutaj piją. I teraz będzie pisk młodych. Tutaj to samo. Tak jest. Muszę lotnikom też dać wodę i jeszcze jedną porcję dla rozpłodówki, bo na pewno im tego braknie. Jeśli chodzi o lotniki, dostają zakwaszacz i preparat na rozlatanie. Preparat na rozlatanie na skrzydła, żeby po prostu nie łapały kontuzji skrzydeł. I do tego zakwaszacz, który trochę wody dołożę. Najpierw wody, a potem dołożę zakwaszacza, bo nie chcę bezpośrednio na ten środek dawać zakwaszacz. I zakwaszacz zaraz dam. Jeśli chodzi o zakwaszacz, to ja daję mniej więcej też nie pełną dawkę, tylko też mniej więcej 3 ml na litr wody i to będzie dla lotników. Zaraz pójdziemy dać wodę lotnikom. I jeszcze drugą porcję przygotuję dla rozpłodówki. Tak, druga porcja dla rozpłodówki, też picia tutaj z właśnie z mleczkiem. Na pewno Was interesuje, co to za firma mi wyprodukowała, to zaraz to wszystko pokażę. Mi się trochę naleci. Damy najpierw jeszcze tam do rozpłodu trochę elektrolitów. Nie mam czasu, jeszcze mam dzisiaj robotę, a potem do wieczora może będę jeszcze przejrzeć wszystkie gniazda, czy czegoś nie ominąłem. Dobra, zaraz będziemy szykować, idziemy dać lotnikom idziemy dać wodę, bo czekają. Gamonie. O, rudy. Tu jest syn szaleńca nie, to nie jest syn szaleńca, to jest ta samica, przecież tam jest ruda. Tu jest syn Van Luna, 16 rocznik.
A to są samice oczywiście, 20. Samice są młodsze. Tam jest sztol, 15 rocznik. Ostrość się zgubiła, idzie. Tu jest 17 rocznik sztol, obok niego. Niech piją. Tam jest Van Loon. 18, o. A jak samczyki. Tu kolejny Van Loon 18. To po ten starym moim dziadku 14 roku. To są syny jego. Ten sztolek. Też czekają na wodę. Przelałem trochę. Tak to jest, przelałem. Tu czekają na wodę. O. No i tu też. Proszę, elegancko. No, pięknie, napijcie się. Dobra, idziemy drugą porcję szykować dla rozpłodu. Mleczko dla rozpłodu. Dostałem je od firmy Profit. Stanisław Brudziński. Pokażę tak, żeby nie było. Tak to wygląda. Pytacie mnie, jaka nazwa, pod jaką nazwą to jest sprzedawane. No właśnie o to chodzi, że to jeszcze nie ma etykiety, więc nie powiem wam, pod jaką nazwą jest to sprzedawane. W każdym bądź razie złapiesz ostrość. Jest numer referencyjny produktu 1 stycznia 2025 010125, jeśli rozumiem dobrze. I to jest ten środek. Numer producenta Alfa PL 04 03012P, normalnie zgłoszone. Wszystko tyle wiem, jak przechowywać, jak stosować. Mam ulotkę, ale taką właśnie drukowaną, tylko na tym produkcie zastosowanie dla gołębi i zakwasza to i tyle. Takie to jest. Zaraz dajemy to tutaj do rozpłodowego. Mieszać to i, bo jeszcze mi brakło, do rozpłodu to, co było naszykowane. I zaraz się rozmiesza. I zaraz reszta. A kurczę, muszę do pełna dolać wody, bo teraz tu nie mam pełnego. Zapomniałem się, bo chciałem niepełną porcję przygotować. Teraz muszę dolać wody do pełna, żeby to nie było za mocne, jak to się mówi. No i to dostają gołąbki tutaj do picia. Elegancko. Także mam nadzieję, że koledzy są usatysfakcjonowani. A mogłem wszystkie nowości, kto ze mną współpracuje, bo jest dużo ciekawych tematów, takich środków, które pomagają przy gołąbkach. Kto ze mną współpracuje, naturalnie jak
bierze też młode, to nie zostaje bez opieki, bo nie o to chodzi, żeby... Słuchajcie, trzeba powiedzieć sobie, że opieka i to, co dajemy tym gołębiom, jest bardzo ważne. Ile serca włożymy i wiedzy w opiekę. Właśnie taka ciekawa wczoraj rozmowa była, nawet hodowcy takiego doświadczonego, on mówi, gołębie po gołębiach sprinterskich na WG wygrywają loty 500 km. Po prostu często chodzi o odpowiednie przygotowanie. On tam nie mówi o lotach ekstremalnych, ale młode radzą sobie nawet z 500-kami, nawet ze sprinterów. Opowiadał mi, jak do Zielonej Góry gołębie zabrały go młode z Belgii i były w stanie te 500-600 km młodziki, piszczki przylecieć. To nie było problemem fizycznym im przylecieć. Z czołowymi gołębiami z ich oddziału czy okręgu siadały młodziki z Belgii, bo ktoś tam nie zapomniał sobie zamknąć, puścili i zabrały, stado zabrało młode, porwało do Polski, ale one to na własnych skrzydłach musiały przelecieć. Także przygotowanie gołębi ma też kolosalne znaczenie, zdrowie, wiedza, co im podać, i też nie można tych hodowców, którzy biorą gołąbki, zostawić, więc po prostu nie mam dla wszystkich czasu na telefon, chociaż nikomu też nie odmawiam. Jak mam czas, to udzielam, ale teraz czasu coraz mniej, więc raczej ci, co ze mną współpracują, to no jestem w stanie im więcej pomóc, a dla reszty muszą wystarczyć filmy, które regularnie nagrywam i pokazuję, co robię. Bo niestety jeden telefon wczoraj, choć miła rozmowa, akurat 2 godziny, potem kolejny telefon, 3-4 telefony dziennie to 3 godziny na telefonie. Kto z Was ma na to czas, żeby 3-4 godziny? Są to bardzo miłe, dzwonicie. Możecie dzwonić, jak będę miał czas, to po prostu zawsze odbiorę, ale jak nie odbieram, to znaczy, że nie mam czasu. Dzwonić po godzinie 16. Szczerze, do 22 można spokojnie dzwonić, nigdy nie śpię wcześniej. Najlepiej to dodzwonić się ode mnie gdzieś tak koło 20, między 19:30 a 21:30. To jest najłatwiejszy czas, żeby się do mnie dodzwonić. Jak ktoś do mnie dzwoni, to jest najłatwiejszy czas, żeby się do mnie dodzwonić. Co by Wam tu powiedzieć na koniec filmu, który jeszcze nie jest zmontowany? Ja jeszcze dzisiaj musiałem być w pracy, że tak powiem. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, może w komentarzach podrzućcie temat do kolejnego filmu, czyli o czym byście chcieli nagrać, żebym nagrał film. Choć moja aktywność teraz, im bliżej lotów i więcej pracy, tym zobaczymy, czy ta moja aktywność na kanale będzie taka sama jak do tej pory, ponieważ no jest robota przy gołębiach, można nagrywać filmy, ale to mimo wszystko, nawet jak to robię na bieżąco z ręki, to jakiś czas tam tracę, a czasami nawet pół godziny jest bardzo cenne. Jeśli się ma te pół godziny, to ok, można nagrać i się bawić, ale jeśli się nie ma tych pół godziny, to tak jak z kasą, że pewna kwota pieniędzy dla każdego to jest nic, ale jeśli masz te pieniądze, to 100 to jest dziś niewiele, a jeśli nie masz tej 100, to jest wiele, bo trzeba wiele zrobić, żeby ją mieć, więc to jest tak to wygląda. Filozoficznie się zrobiło. Wracam do domu, moja córka jeszcze coś mi tam chce przed spaniem, zanim pójdzie spać, żeby jeszcze dzieci zobaczyć. No i potem może zmontuję film dziś, jutro zobaczymy, kiedy się montaż uda i Wy ten film zobaczycie.